Iony w Honkai Star Rail to najpotężniejsze bóstwa z gier Hoyoverse. W przeciwieństwie do takich Arkonów z Genshin Impact, ich moc nie ogranicza się do konkretnego elementu, a dotyczą różnych filozofii czy konceptów. Co więcej, w zasięgu ich mocy mogą być całe galaktyki albo nawet i cały wszechświat. Jednym z owych ionów jest Ho. Ion ten tworzy sieć w całym wszechświecie, upewniając się, że wszystko ma swoje równe przeciwieństwo, aby równowaga we wszechświecie została zachowana. Stąd istnieje teoria, według której wszystkie ścieżki w Honkai Star Rail łączą się w przeciwstawne pary. Teoria ta krąży po społeczności gry od dawna. Natomiast inspiracje do par oraz części argumentów, które wam przedstawię, wziąłem z filmu Ashikai. Zapraszam na jej kanał, jeśli szukacie ciekawych teorii o tej grze. Dobra, starczy tego wstępu, przejdźmy w końcu do tej teorii. Wiemy o istnieniu 18 ionów, co jest doskonale, jako że to parzysta liczba, nie? No, tylko że nie, bo ścieżek jest 17. Widzicie, ion nie może istnieć bez swojej ścieżki, lecz ścieżka może istnieć dalej, gdy jej ion zginie. Akaviri, Long i Idrilla, chociaż zginęli, ich ścieżki wciąż istnieją i ludzie podążający nimi wciąż zyskują ich błogosławieństwa. Celowo nie wspomniałem tutaj o Teizyrothie, bo z tego co wiemy on możliwe, że wciąż żyje, tylko zamknięty w Burszynie przez Klipowa. Z drugiej strony, śmierć Eny spowodowało zaniknięcie ścieżki Order, bo została ona wchłonięta przez Harmony. Żeby to ładnie wyjaśnić, jako że ścieżki są filozofią, to zwyczajnie Order miało wąską filozofię, która wpisywała się w szerszą Harmony. Stąd większa, podobna ścieżka pochłonęła mniejszą. Dlatego właśnie mamy tylko 17 ścieżek. Nie potrzeba geniusza, żeby stwierdzić, że coś tutaj nie działa w takim razie. Ale teoria wcale nie jest obarolna już w tym momencie, bo jeden ion jest parą sam dla siebie. Na samym wstępie mówiłem o Ho. Jak już wspominałem, to oni są odpowiedzialni za równowagę we wszechświecie i zapoczątkowali tę teorię. Według legendy, Ho dawniej byli jednym bytem, który rozdzielił się na dwa, a te ponownie połączyły się w jeden byt. W tej formie Ho działają jak jeden, ale wciąż są dwoma bytami. Dlatego można powiedzieć, że Ho są parą sami dla siebie. Ho i O, co tworzy równowagę w ich ciele, co jest zgodne z ich ścieżką, a jak wiadomo Ion nie może działać wbrew własnej ścieżce. Zatem mamy 16 ścieżek do ustawienia na szali. Nasza pierwsza para jest dość oczywista, czyli Abundance i Hunt. Yaoshi daje każdemu, kto o nią poprosi, dar wiecznego życia. Jednakże ten dar prowadzi do cierpienia. Cierpienia tak wielkiego, że Lan stał się The Hunt, by wiecznie polować na tych, co otrzymali ten dar. Powstanie Lan stworzyło relację zwierzyny i ofiary, która jest widoczna w designie tych ionów. Yaoshi ma poroże jak jeleń, a Lan dzierży łuk jak łowca. Ich relacja jest także podobna do życia i śmierci. Życie nie powinno trwać wiecznie, potrzebuje śmierci, a śmierć nie ma sensu bez życia. Ta para jest dość oczywista, więc przejdźmy od razu dalej. Następna para także jest dość prosta. Erudition i Enigmata. Nous powstał oryginalnie jako superkomputer, który miał być w stanie obliczyć wszystkie tajemnice wszechświata i możliwości, ale w trakcie budowy stał się Ionem. Tymczasem Mythos uważa, że niewiedza jest tym, co otwiera możliwości na nową przyszłość. Nie wszystko musi być znane, więc ta dwójka to z pewnością przeciwieństwa. Teraz porządek i chaos, czyli Elation i Harmony. Wiemy, że Aha i jego wyznawcy robią wszędzie chaos, gdzie tylko się pojawią, a przeciwieństwem chaosu jest naturalnie porządek, czyli Order. A jak już wcześniej mówiłem, Order stało się częścią Harmonii. Ale to nie wszystko. Jest jeszcze jeden powód, dla którego Elation stoi w opozycji do Harmonii i tym razem specyficznie do Harmonii. Wiem, że Maskfuls są w stanie zdradzić innych dla własnej uciechy. Tymczasem wyznawcy Harmonii ryzykują własnym życiem dla szczęścia innych. Jak na przykład Robin poleciała na planetę objętą wojną, by szerzyć tam harmonię. I mimo, że została trafiona zagubioną kulą, nie wycofała się z tego. Więc mamy tutaj trochę relację szczęścia własnego kontra szczęścia innych.
Dzięki temu, gdy Ena została wchłonięta przez Shipę, nie miało to wpływu na równowagę wszechświata. Następna para to Propagation i Voracity. Jako że Ouroboros jest jednym z lewiatanów, a Qlipoth tworzy mur, by trzymać lewiatany z dala od reszty wszechświata, to mogłoby się wydawać, że ta dwójka tworzyłaby parę. Ale nie do końca. Szczególnie dlatego, że ich ścieżki nie są swoimi przeciwieństwami. Można by było to jakoś naciągnąć, ale oni oboje mają lepsze pary. I dla Ouroboros lepszą opcją jest właśnie Tazero. Widzicie, Voracity to ścieżka nieskończonego głodu. A co jest w przeciwieństwie nieskończonego głodu? Nieskończone źródło jedzenia. Tazero tworzy nieskończenie rozmnażające się owady, które są niczym bufet dla Ouroboros. Wprawdzie tak, owady te nie zostały stworzone, by zostały zjedzone, ale przecież celem Yaoshi nie jest zostanie zabitym przez Lan, więc nie uważam to za problem. Co więcej, podczas Swarm Disaster Ouroboros był pierwszym Ionem, który zaatakował The Swarm, połykając niezliczone owady i planety przy tym. A teraz czas na bardzo interesującą parę, czyli Nihility i Beauty. Ta para jest o tyle interesująca, bo czym w ogóle jest Beauty? Przecież to nie może polegać na wyglądaniu ładnie i chęci, by wszystko było piękne. W końcu pojęcie piękna jest czymś osobistym i zmiennym. To, że ktoś lub coś mi się podoba, nie znaczy, że inni także to docenią. Tylko, że właśnie tak. Tak jakby. Widzicie, uważam, że filozofią beauty jest docenianie wszystkiego, co nas otacza. Dostrzeganie piękna, albo innymi słowy, nadawaniu znaczenia. W końcu, nawet piękny krajobraz jest jedynie zbiorem roślin i minerałów, jeśli nikt tego nie doceni. Dlatego właśnie, gdy po raz pierwszy spotykamy Argentiego, widzimy, jak podziwia on roślinę, która nie ma kwiatów, bo docenia on ją pomimo tego. I jeśli spojrzeć na Beauty w ten sposób, to wyraźnie widać przeciwieństwo do Nihility, według którego nic nie ma znaczenia. Następna para na pierwszy rzut oka wcale nie jest przeciwieństwami, bo te ścieżki są dość podobne. Mam tu na myśli Permanence i Remembrance. Permanence jest nieco skomplikowaną ścieżką, bo chodzi w niej o nieśmiertelność, ale na innej zasadzie niż ta przyznawana przez Abundance. Wiemy, że Long poszukiwał sensu życia, a gdy go odnalazł, stał się Ionem i stworzył rasy, które są jego potomkami, jak Vidyadra. Sądząc po biologii tej rasy, można stwierdzić, że Long wierzy w zachowanie fizycznej postaci życia. Nie w sensie, że ciało nie powinno się zmieniać, a raczej, że życie zawsze powinno mieć jakąś fizyczną formę. Co wyjaśnia, dlaczego rasy stworzone przez niego, jak Vidyadra, przechodzą przez proces reinkarnacji. Gdy przeżyją swoje albo odnoszą śmiertelne rany, rasa ta zmienia się z powrotem w jajko, aby odbudować swoje ciało i wykluć się ponownie. W procesie tym tracą wspomnienia z poprzedniego życia. Dzięki temu ich fizyczna postać zawsze istnieje, ale nie są nieśmiertelni, bo każde wcielenie jest tak jakby też osobnym życiem. A więc zakładając, że to jest poprawna interpretacja, to przeciwieństwem zachowania fizycznej postaci czegoś jest zachowania wspomnień. I to właśnie robi Fury z jego ścieżką Remembrance. Można o tym myśleć jak świat materialny i świat niematerialny. Co więcej, memokeeperzy jak Black Swan stracili fizyczną postać, a niektórzy jak Mr. Reka od zawsze istnieli jako byty niematerialne. Jako przedostatnią parę zostawiłem taka, która jest nieco trudna, ale postaram się to przystępnie wyjaśnić, bo są to Destruction i Preservation. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to proste, niszczenie i ochrona. Ale jakby się tak przyjrzeć, to wcale nie. Bo gdyby zapytać przypadkową osobę, co jest przeciwieństwem zniszczenia, to pewnie odpowiedziałaby, że tworzenie. To, co same iony tych ścieżek robią, też nie bardzo nam pomaga w kontekście tej teorii. W sensie, Danuk nie lata po wszechświecie, niszcząc wszystko, co popadnie. Tak, zniszczył on swoją rodzimą planetę, gdy stał się Ionem, ale to tyle. Wiemy też, że on stworzył Stellarony, które głównie spełniają życzenia, co może skutkować zniszczenie planet, jak na przykład Duszaka, która dawniej była planetą pokrytą pustynią, a ktoś poprosił Stellaron o wodę i w efekcie cała planeta została zalana morzem, którego poziom wciąż się podnosi.
Z drugiej strony Qlipow. Tak, buduje on mur, jakby chciał ochronić wszechświat przed czymś, ale jego moce są trochę dziwne. W sensie, spójrzcie na opis pokonania Propagation. Qlipow pozbawił Taserowa ciała, serca i konceptu, cokolwiek to znaczy. Jak to niby ma się to do ochrony? No właśnie, że w ogóle, bo jego mocą wcale nie jest ochrona. Widzicie, Eda nazwała Qlipowa tym, co kontroluje wolę transmutacji. I to sugeruje, że mocą Qlipow jest konserwacja. Tutaj troszkę sięgniemy po temat termodynamiki. Widzicie, zgodnie z pierwszą zasadą termodynamiki, energia nie może zostać zniszczona, a jedynie przemieniona w inną. A więc na przykład, jeśli mamy 10 jednostek energii X, to możemy je przemienić w 10 jednostek energii Y i wciąż mieć 10 jednostek. Jeśli przełożymy to na transmutację, to słowa Edy mają sens. Qlipow jest manifestacją procesu równych przemian energii. Trochę jak zasada równej wymiany w Full Metal Alchemist. Dzięki temu Qlipow także ochrania cały wszechświat. Ale by to było jasne, musimy wyjaśnić sobie jeszcze Nanuka. Widzicie, czymś co miesza w pierwszej zasadzie termodynamiki jest tak zwana entropia. A Nanuk jest nazywany awatarem entropii. Ale co to tak właściwie jest? W kontekście termodynamiki, entropia to energia zmarnowana w procesie przemian energii. Bo realistycznie, przy przemianach energii część z niej jest marnowana. I słowo marnowana jest tutaj ważne. Ta energia nie jest niszczona, po prostu zużywa się na coś innego niż chcieliśmy. Wracając do przykładu wcześniej. Gdyby spróbować zmienić 10 jednostek energii X w energię Y, to część zostałaby zmarnowana w tym procesie. Na przykład 2 jednostki energii są potrzebne, by w ogóle zacząć ten proces. Z 10 energii X otrzymamy 8 Y i 2 zmarnowanej, więc wciąż łącznie 10, ale tylko 8 tego, co chcieliśmy. W związku z tą zasadą istnieje teoria o tym, że ilość takiej zmarnowanej energii we wszechświecie cały czas rośnie i w pewnym momencie osiągnie poziom, w którym we wszechświecie nie dojdzie już do żadnych przemian. Taki stan jest nazywany cieplną śmiercią wszechświata i jest to jedna z wielu teorii końca wszechświata, czyli całkowitej destrukcji. I teraz to, co robi Nanuk, ma więcej sensu. Rozsiewając stelarony spełniające życzenia, generuje sporo zmarnowanej energii, przyspieszając termiczną śmierć wszechświata. I najlepszym przykładem na to jest Stellaron na Yarilo 6. Widzicie, planeta ta jest objęta śnieżycą trwającą już setki lat, a pod względem fizycznym zimną jest brakiem ciepła. A zatem Stellaron ten zmarnował ogromne ilości energii cieplnej. A więc reasumując, Qlipow swoją zbalansowaną przemianą energii przedłuża istnienie wszechświata, gdy Nanuk, marnując energię, przyspiesza jego koniec. I w ten właśnie sposób dotarliśmy do ostatniej pary, która w sumie nie jest żadną tajemnicą, bo wszystkie inne ścieżki są już połączone, a więc czas na finał, czyli Trailblaze i Finality. Ahikai w swoim filmie mówiła, że jej zdaniem Trailblaze polega na doświadczaniu, czyli obserwowaniu czasu podczas poruszania się przez przestrzeń, a zatem na czasoprzestrzeni. Nie mówię, że się myli, natomiast po ostatniej parze myślę, że dla was będzie lepiej, jak nieco to uproszczę. Tym bardziej, że na przeciwieństwo tych ścieżek mamy dowody w samej grze. Załoga Astral Express podróżuje między planetami. A mówi się, że Ion Finality podróżuje w czasie wstecz, od końca do początku. Więc mamy tutaj nie tylko podróż w przestrzeni przeciwko podróży w czasie, ale także poniekąd podróż oraz jej koniec. Jako że terminus reprezentuje koniec wszechświata i początek następnego. Kolejna z teorii o końcu wszechświata. I ta interpretacja jest widoczna w imieniu terminusa. Widzicie, pochodzi ona od słowa terminate, czyli zakończyć. Ale to, co jest jeszcze bardziej ciekawe, kiedy pociąg kończy swój bieg, to w języku angielskim mówi się "The train terminates here". Więc Trailblaze jest jak tory, a Finality jak finalny przystanek. Ale to nie wszystko. Stellaron Hunters kroczą właśnie po ścieżce Finality i Ilion pewnie ma dar widzenia przyszłości właśnie od terminusa. A teraz niezaprzeczalny dowód na przeciwieństwo tych ścieżek.
W grze, jeśli chcemy odblokować jakąś funkcję wcześniej niż powinniśmy, dostajemy komunikat, w którym oprócz ostrzeżenia przed spoilerami, możemy przeczytać, iż korzystając z tej funkcji zyskamy wizję Finality oraz, że ta ścieżka jest antytezą do Trailblaze. Jeśli to wam nie wystarcza, to ponownie wysyłam was do filmu Ahikai. Ona ma tam bardzo ciekawy argument i nawiązuje też do Penekoni, do Miszy i tak dalej, ale jak mówiłem, nie chcę za bardzo was przeciążać, już myślę, że ta termodynamika wystarczy. No i właśnie w ten sposób dotarliśmy do końca podróży, jaką jest ten odcinek. Jakże pasująco. Mam szczerą nadzieję, że teoria ta wam się spodobała. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a na razie ja się z wami żegnam. Do następnego, trzymajcie się i cześć!